Cześć wszystkim w Srebrnym Czosie. Srebro w dniu dzisiejszym nadal utrzymuje się na poziomie powyżej $30 za uncję. Cen z lutego to już nikt nie pamięta. Chociaż przyznam się, mam taki jeden film z rozpakowania, który nagrałem przed samymi dosłownie wzrostami. Nagrałem z wyprzedzeniem, tam cena zakupu była po 103 za uncję. No i niestety tak te ceny skoczyły, że mi ten filmik został. Może tak zastanawiam się, czy by nie zrobić takiego wspominkowego, po ile to było srebro. W każdym bądź razie ceny zakupu teraz, no to mamy średnio tak po 135 zł takiego liścia. Myślę, że można trafić gdzieś tam po 135. No może tanie jakieś srebrno obiegowe lub też, no bo liścia raczej taniej to już nie, nie kupicie. Lub też czasem na tych aukcjach wszelkiego typu, czy na Discordzie, czy na Facebooku. Allegro też, chociaż to Allegro to jest ale drogo, raczej drogo. Można trafić, czasem ludzie się wyprzedają, realizując zyski lub uciekając z inwestycji. I ja też tak teraz robię, że kupuję sobie głównie na tych akcjach, szukając okazji. Ale to nie o tym dzisiaj. Nie powiem, że o tym wychodzeniu z inwestycji chcę dzisiaj powiedzieć. I o tym, że właśnie ludzie troszkę sprzedają. Widać duży ruch w tą stronę, czyli wyprzedaży. Bardziej wszyscy liczą na ceny takie jak u dealerów. A dealerzy, ceny skupu w zależności u jakiego dealera, no to te 126, 120 właśnie na przykład liście, czy Brytania o dziwo jest dość wysoko ceniona. Rekordowe ceny skupu były po 132 zł. Ja akurat nie skoczyłem na ten najwyższą wartość, ale takie można było trafić. Jak wiecie, sprzedałem trochę na początku tych wzrostów. O tym jest osobny filmik. Natomiast nie chodziło mi o to, żeby realizować zyski, tylko o to, aby sprawdzić no, sposoby dystrybucji, sposoby wyjścia z inwestycji. No i przede wszystkim to, co sprzedałem, włożyłem znowu w złotą pchełkę. No jednak zdecydowana większość mojego srebra została ze mną i dzisiaj właśnie chciałem opowiedzieć o tym, dlaczego nie cashuję mojego srebra w tym momencie, dlaczego nadal wierzę w srebro, no i o tytułowej strategii wyjścia. Bo przede wszystkim cały czas będę o tym mówił, inwestowaniu, wszystko jedno w jakie to będą aktywa, czy to będzie złoto, srebro, metale szlachetne, czy to akcje, obligacje, wszystko jedno, w cokolwiek inwestujesz, ETF-y, czy nawet te krypto, którego ja nie bardzo rozumiem, to emocje nie są dobrą podpowiedzią. Jak najbardziej trzeba unikać emocji, bo to emocje są złym doradcą. I dlatego oprócz strategii na zakup, na inwestowanie w tego typu właśnie aktywa, należy mieć taką strategię wyjścia. Czyli kiedy będziemy chcieli zrealizować potencjalne zyski i kiedy ta zebrana kwota, ta ilość no pieniądza, który ulokujemy w danym aktywie, nas będzie satysfakcjonował. Bo to właśnie od tego jakby zależy ta nasza strategia.
Zanim pójdziemy dalej, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentarzy wszelkich pod filmem. Na przykład może jaką wy macie strategię wyjścia, jaki cel inwestycyjny. Zapraszam i dziękuję wszystkim tym, którzy już to zrobili. No i co? No, żadnej prawdy objawionej ponownie wam nie powiem. Natomiast, żeby ustalić naszą strategię wyjścia, warto wrócić sobie do swojej nie tyle taktyki, co strategii ogólnej. Bo każdemu też mówię, że dobre planowanie powoduje to, że mamy na danej inwestycji zyskujemy. No i wracając do strategii, należy sobie zerknąć na cel inwestycyjny. Po co w ogóle wchodzimy w tym przypadku w metal? Po co zarabiane przez nas ciężko pieniądze odkładamy, wszystko jedno w jakim aktywie, a nie na przykład jedziemy na wakacje i je sobie przejadamy. Bo jednak jest to jakaś tam delikatne nasze wyrzeczenie. No i takich celi inwestycyjnych jest bardzo dużo. Potencjalnych takich powodów wyjścia z inwestycji może być cała masa. Bardzo często w metale szlachetne ludzie wchodzą po to, że na wiele lat, nie wiem, 30 powiedzmy, jak moneta mi powiedziała, po to, żeby zbierać na emeryturę. I to jest nasz potencjalny cel inwestycyjny, ale też potencjalna strategia wyjścia. Bo wtedy wiemy, kiedy możemy wyjść ze wszystkich i skaszować wszystkie te nasze metale. Wtedy, gdy będziemy mieli już dostateczną ilość zakumulowanego pieniądza, który zabezpieczy naszą emeryturę. No i aby to wiedzieć, musimy sobie przeliczyć, ile tych, nazwijmy to, pieniędzy, czy fiducjalnych, czy srebrze, bo ja też chyba nagram o tym osobny filmik. W emeryturze raczej bym wychodził systematycznie, czyli nie skeszowałbym od razu, tylko tam też mogą być za x lat fluktuacje finansowe na cenie spot, więc uzbierałbym tyle tego srebra, żeby mi starczyło na tę potencjalną emeryturę. Bardzo często ludzie zbierają, aby zapewnić, nie wiem, przyszłość rodzinie, czyli zostawić to swoim dzieciom, więc tutaj też warto sobie, no tu akurat może sprawa strategii wyjścia jest prosta, po prostu przekazujemy swój zbiór dzieciom, gdy już będą, nie wiem, pełnoletnie albo skończą studia. No to już jest właśnie kolejna strategia wyjścia, którą musimy sobie odpowiedzieć sami, kiedy chcemy przekazać ten nasz stok, ten zbiór srebra, złota właśnie rodzinie. No i bardzo często, tak jak w moim przypadku, jest to spłacenie kredytu hipotecznego, ewentualnie uzbieranie funduszy na, nie wiem, własne mieszkanie, własny dom, czy inne większe inwestycje, do których potrzeba większych środków finansowych. No i właśnie ustalając ten cel inwestycyjny, od razu w ten sposób mamy odpowiedź, kiedy wyjść z naszej inwestycji. Właśnie wtedy, kiedy uda nam się uzbierać tą wartość celu inwestycyjnego. No bo co z tego, tak jak teraz? No, mamy bardzo duże wzrosty. No, bardzo duże wzrosty. Tak naprawdę mógłbym wszystko już cashować sobie, te pieniądze, które, nie wiem, mam sreberko i od razu je odkładam, idę do dealera, całą tubeczkę, tutaj akurat Arka Noego, 20 uncji, mam takich kilka tubek i od razu lecę do dealera. No i co z tego? No i co mi da te kilka tubek? Mojego celu inwestycyjnego to nie sfinansuje.
Jedynie te pieniądze, jakie uzyskałbym, mógłbym włożyć w jakieś kolejne aktywo. No powiedzmy, są jakieś możliwości na giełdzie, w akcje, ale akcje są. Ja inwestuję, ale inwestuję w nie głównie dlatego, że mam bezpieczną przystań w postaci metali szlachetnych, bo tak jak każda inwestycja, metale zresztą też, ale na giełdzie możemy stracić też te pieniądze, więc jeżeli bym skeszował wszystkie te moje, powiedzmy, arki, liście, no cały ten bulion, który posiadam, okazałoby się, że tak naprawdę na giełdzie mógłbym stracić. Pewnie no, inwestować z głową w jakieś bezpieczne ETF-y czy inne jakieś oprocentowane obligacje. Natomiast jest jakieś tam ryzyko, że mógłbym to stracić. Więc wolę wyjść inwestycji wtedy, kiedy już w metalach szlachetnych będę miał uzbierane tą wartość, którą chcę zrealizować do mojego celu inwestycyjnego. Tak jak mówiłem, no to co cashowałem na próbnie, nazwijmy to, na tych obecnych przecenach, to też chodziło o to, żeby przełożyć po pierwsze w złoto, nie przejeść. Kupiłem sobie kolejną pchełkę. No i poza tym sprawdzić, zorganizować sobie punkty sprzedaży. Bo też możemy, pamiętajcie o tym, emocje są mocne przy takim większych wzrostach i może być tak, że cena pójdzie bardzo do góry, my chcemy sprzedać, bo właśnie przyszedł nasz cel inwestycyjny, a tu nagle się okazuje, że my nie wiemy, gdzie tego sprzedać, gdzie znaleźć dealera, czy jak to wygląda, no i jakiś tam stres z tym związany będzie nas no, dotyczył. Dlatego warto zrobić sobie takie próbne sprzedaże, no i trzymać się swojego wyznaczonego celu inwestycyjnego. Pamiętajmy też o tym, że metale szlachetne oprócz tego, no, że przetrzymują tą wartość w czasie, to ta wartość rośnie nam. Teraz już cena spot pokonała ten magiczne $30 za uncję, ale wszystkie predykcje, które jakby sobie śledzę i sprawdzam, to tam prognozują to the moon. Przynajmniej pobijemy teraz od razu $35 za uncję, potem 40 i do 50-60 powinno to w końcu dobić. Więc też takie wyjście gwałtowne z inwestycji w tym momencie powoduje to, że no, tracimy potencjalny zysk, jeżeli byśmy przetrzymali to troszkę tylko w czasie. Bo ja cały czas mówię, nie mówię, żeby nie realizować zysków. Jak najbardziej, jeżeli to jest Twój moment, jeżeli już osiągnąłeś tą wartość, jeżeli cena spot podskoczyła i dzięki temu uzyskałeś wartość, która się satysfakcjonuje, dzięki której właśnie dobijesz do swojego celu inwestycyjnego, cashuj jak najbardziej. Jeżeli jeszcze nie, też skeszuj kawałeczek, żeby poznać no, te drogi z wyjścia z inwestycji. Ale nie sprzedawaj wszystkiego od razu. Dopóki nie zrealizujesz tego celu, wiem, że już to powtarzam się jak mantrę. Jedyna forma wyjścia z inwestycji, którą nazwijmy to uznaję jako taką nieprzewidywalną, taką nagłą, można tak powiedzieć, to jest nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, czy swoje, czy kogoś w rodzinie, no bo wtedy wiadomo, jeżeli potrzebne są środki finansowe, kaszujemy sobie wszystko i mamy na leczenie, lekarza, szpital, co tam potrzeba, czy jakąś rehabilitację. No jeżeli są to już takie najgorsze przypadki, warto też takim już długoplanowym bardzo
zbieraniu i strategii swojej na wiele lat, zabezpieczyć sobie sukcesora, czyli zapisać to czy w jakimś testamencie, ewentualnie, jeżeli już nie w testamencie, to przynajmniej fizycznie pokazać, gdzie trzymamy ten swój zbiór, w której nodze od szafy, czy w którym pojemniku na pościel mamy skrzyneczkę ze srebrem, lub jaki mamy kod do sejfu, prawda? Bo są znane takie przypadki, że ludzie zbierali całe życie, czy tam srebro, czy złoto, i potem nikomu nic nie mówiąc, ono lądowało na śmieciach. Dopiero potem w różnych pamiętnikach czy zwierzeniach się okazywało, że no tak, tam był metal szlachetny. No więc pamiętajcie też o tym, żeby jednak kogoś wtajemniczyć w ten swój zbiór. Może nie dokładnie, ale przynajmniej, żeby wiedzieli, gdzie to jest. Przy inwestowaniu, bo teraz ostatnio mówię, też się bawię trochę mocniej w giełdę, w akcje, przy takiej strategii wyjścia, mam jakby takie też dwa punkty, których oprócz tego, co na srebrze, bo jakby aktywa różne, ale zasady są te same, to na aktywu, jakim jest giełda, dodałbym jeszcze sprzedaż, wyjście, nazwijmy to, z inwestycji wtedy, gdy się pomylimy. Czyli jeżeli jakaś akcja spółki, nie wiem, szacowaliśmy, że 3 lata z rzędu, czy tam, nie wiem, no jakiś dłuższy okres, ona rośnie o 5, 10, 15%, wszystko jedno, co tam sobie założyliśmy, i nagle ta spółka jednak nie rośnie. Założenie nasze było, że chcieliśmy, żeby rosła, bo to był jej cel. No to jeżeli się pomyliliśmy, wszystko jest z jednego powodu. Jeżeli ona nie spełnia naszych założeń, wtedy też powinniśmy ją spieniężyć. No i czyli taka pomyłka, lub jeżeli już nie spełnia naszych założeń, czyli na przykład nie kupiliśmy akcję dlatego, że kupujemy dywidendowo, a spółka przestaje płacić dywidendy. No to też zastanowiłbym się, czy trzymać taką akcję. No to tyle, no. Pamiętajcie, biurokracja nie jest dla nas korzystna, i przy takich wyjściach z inwestycji zastanówcie się też i zaplanujcie kwestie podatkowe. Może o tym osobny filmik, ale też warto no, przemyśleć, czy jeżeli przekazujemy to komuś, to nie obarczymy go jakimiś tam dodatkowymi opłatami skarbowymi, czy tam darowizny, czy podatkowymi. Dlatego no, warto mieć takie rzeczy już zabezpieczone i przemyślone. No dobra, jak zwykle mam wrażenie, że chaotycznie trochę, zwłaszcza końcówka. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam wszystkich do kciuków, komentarzy i subskrybowania. Im więcej tych komentarzy, im więcej takich interakcji, to te algorytmy YouTube'owe w większej ilości polecają te moje filmy, więc bardzo dziękuję Wam, jeżeli to robicie. No i w ten sposób możecie wspierać mój kanał, lub też wspierać przez postawienie mi kawki, jakieś małe latte. Pod spodem będziecie mieli link do tego. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia do kolejnego filmu. Na razie, cześć.